Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Znajdujemy się na Somion. Właśnie mamy parę spraw tutaj do załatwiania i chciałam Was zabrać ze sobą przy okazji. Idziemy właśnie coś zjeść. Idziemy do restauracji Bao House i jest to restauracja tajwańska. Więc mam nadzieję, że będzie pysznie i mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba, bo zaczynamy nowy tydzień. Ostatnio zauważyłam, że bardziej lubicie właśnie takie tygodniowe vlogi, więc będą się pokazywały na pewno bardziej regularnie niż ostatnio. Jak widzicie, Somion jest bardzo głośną dzielnicą, więc sporo się tutaj dzieje. Idziemy, bo jest kolejka, więc musimy odstać swoje. Właśnie jest tak, że jak się jest w popularnym miejscu, trzeba zrezygnować i pójść do innej restauracji. Myśmy zdecydowali się pójść jednak do japońskiej, która była obok, ponieważ nie będziemy czekać 12 teamów na to, żeby zjeść bao. Jeszcze może kiedyś tu wrócimy w takich porach, kiedy nie będzie takiego tłumu, a my sobie możemy na spokojnie wtedy zjeść w japońskiej restauracji. Było smacznie, to najważniejsze, chociaż dużo. I've been thinking that we feel the same. Like this one girl got me falling with feelings I can't explain. Got me dancing, kinda wish I knew her feelings too. Do I mention about this question? Did she drop out any clues? I'm not feeling like she did. If she did, I might lose my mind. Maybe wasted all my time trying to find where she could be. Maybe cuddled in my arms, nah. I don't know if she'd be down to stare at stars, nah. Maybe she'd be down to listen to my songs. We could tell each other what we're feeling, what we've always longed for. I znajdujemy się w miejscu, do którego mieliśmy dojechać, a jesteśmy na terenie szkoły oraz przedszkola. Czemu się znajdujemy tutaj? Jest ku temu powód, a jednym z powodów to jest to, że będziemy zmieniać w przyszłym roku Eliaszowi szkołę. Przedszkole. Teraz jest w Daycare Center, czyli takiej dziennej opiece, a od przyszłego roku chcemy zmienić na przedszkole, czyli taką naukę przedszkolną i to już będzie takie przedszkole, do którego pójdzie do samego końca, aż nie pójdzie do szkoły. Ostatnio był to u nas bardzo gorący topik, właśnie razem z mężem dużo dyskutowaliśmy, bo zastanawialiśmy się, czy nie zostawić go nadal w Daycare Center, ale problem jest w tym, że niektóre żłobki nie dociągają z klasami do tak późnego roku przedszkolnego, dlatego nie wiem, czy będziemy ryzykować i puszczać go do właśnie takiego żłobka i po prostu od razu nie puścimy go do przedszkola. Taki jest zamysł ogólnie, ale pewne obawy ostatnio u nas się znalazły. O tych obawach jeszcze kiedyś porozmawiamy, dlatego że myślę, że to jest bardzo ważny topik. Jeżeli mamy dzieci dwujęzyczne lub wielojęzyczne w rodzinie, to możecie mieć podobne konsternacje, podobne myślenie tak jak ja, więc i mam nadzieję, że taka rozmowa nam, matkom, które mieszkają za granicą i mają te same myśli co ja, może to pomóc.
Przyjechaliśmy teraz na Songdo, jesteśmy na krawie Narów, to Pieprzy. Jak widzicie, cable carze, na którym już byliśmy w tym vlogu, właśnie możecie sobie później zapisać, żeby obejrzeć, jeżeli nie oglądaliście. I będziemy na festiwalu na Songdo, jest taki festiwal ryby, tak się nazywa ten festiwal i się przyjdziemy, ale to będzie także osobny vlog. Chciałabym nagrać dla Was festiwale, które się teraz dzieją, bo jesień to jest sezon festiwali, naprawdę jest ich mnóstwo. W Korei właśnie wszystko zaczyna się dziać wtedy, kiedy temperatury już schodzą poniżej 20 stopni i wtedy na spokojnie można spędzać czas na dworze. Ale kończąc, jeszcze dodając do tematu, o którym wcześniej poruszyłam, to pewnie się zastanawiacie, czemu tak szybko myślę na temat przedszkola dla Eliasza. W Korei to właśnie w marcu rozpoczyna się nowy rok i w marcu zaczynają dzieci chodzić do nowych klas i właśnie teraz zaczął się, raczej już jest prawie w połowie czas rekrutacji. Jak wiecie, rekrutacja czasami zajmuje czasu, ponieważ dodatkowym problemem jest tym problemem albo dla nas, dla rodziców jest to ułatwienie, można zapisać się do 3 żłobków. I dlatego też później weryfikacja, informacja o tym, kto się dostał, a kto nie, przebiega troszkę dłużej. Elia! Znajdujemy się teraz w parku, wybraliśmy się, aby skorzystać trochę z ładnej pogody, ciepłej pogody, jeszcze ostatki, przy okazji szukać trochę jesieni, ponieważ u nas na dzielnicy to tak mało widać, jakby było jesiennie. I znajdujemy się teraz w Parku Demokratycznym w Busanie. I znajdujemy się przy jednym z pomników ludzi, którzy walczyli za czasów prezydenta i Sungmana w 1960 przyszli tutaj przeciwko dyktaturze właśnie tego prezydenta. Ten pomnik wcześniej znajdował się w innym parku, w Yongdusan Park, ale w 2007 został właśnie przeniesiony do tego parku, czyli Jungnam Park. 影子也摇摇欲坠，再跳最后一句。 Żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo mogłoby tak być, ostatnio narzekałam na osiedle, gdzie Eliasz chodzi, ale to nie z tego powodu zmieniamy na przedszkole. Jeżeli chodzi o osiedle, to ogólnie tam się parę spraw nałożyło na raz, bo ostatnio na przykład matki w żłobku zrobiły aferę o domofon, dlatego że wcześniej był po prostu dzwonek i jakiś nauczyciel wchodził i zabierał dziecko. No to zrobiła tak wielka afera, że nawet mama zadzwoniła do kuratorium. Wszyscy byli w szoku, czemu ona to zrobiła i dlaczego, bo to przecież tylko chodzi o domofon. No to wymienili domofon. Jedna z takich afer. Kolejna, mogę Wam powiedzieć, było o to, że autobus przyjeżdża pod żłobek, czyli wjeżdża na osiedle i po prostu dzieci wsiadały do tego autobusu i wyjeżdżał. No to matki zaczęły na forum wypisywać, że to jest niebezpieczne dla ich dzieci, ale nie pomyślały o tym, że na przykład dostawcy też wjeżdżają samochodami dużo częściej i dużo więcej na osiedle i też dzieci chodzą i jakoś o to nie przyczepiły się, ale autobus do żłobka już im przeszkadzał. Dlatego jest całkiem sporo różnych dziwnych afer. Jeszcze jedna właśnie mi się przypomniała, to o co na nas bardzo to mocno oddziaływało, dlatego że Hanshin, to osiedle jest bardzo wysoko. Dlatego też jest winda, do której myśmy mieli dostęp, mieliśmy kod, ale w pewnym momencie został zmieniony bez informacji dlaczego i co się stało i po prostu myśmy pomyśleli, że to przez nas, dlatego że my jesteśmy nie z tego osiedla, ale nasze dziecko chodzi do żłobka, a
musiałam trochę zmienić miejsce, bo strasznie głośno się zrobiło i w pewnym momencie, i nadal myślę, że nadal tak myślimy, że to jest spowodowane troszkę nas. Wytłumaczenie było to, że tej windy korzystały osoby, które w ogóle nie mają związku z tym osiedlem i najczęściej były to osoby, które szły w górę. Obok naszego osiedla oraz tego osiedla jest duża góra, gdzie bardzo często mamy osoby, które idą w tę górę i właśnie to jest wytłumaczenie dla nich, żeby oni nie mieli dostępu do osiedla. Ile w tym prawdy, to ja już nie mogę powiedzieć, bo ja troszkę w to tłumaczenie nie wierzę. 跟着你的脚步，生锈的钟在我脑袋里跳动，没有名字的面孔。 Teraz zjemy coś, jest tutaj bardzo tania restauracja, więc stwierdziliśmy, że po prostu zjemy posiłek i za wszystko zapłaciliśmy 21 000. I mamy jakiś chonsik, czyli set menu, mamy kimchi jjigae, tonkasy i bulgogi. W takiej cenie całkiem spore sety jedzenia można dostać. Właśnie mam miskę ryżu, właśnie banczane różne oraz kimchi jjigae jako zupkę. Tutaj Eliasz też dostał banczany ryż, zupkę oraz bulgogi, więc mówię całkiem sporo. 回忆停止翻涌，我们爱上几分钟。我想也许爱着你，代替了所有琐碎的记忆，换我的名字，一次又一次，记住你样子，直到下一次，我要如何留住你？说不了风，却也没了力气。美梦要睡醒，如果非要忘记，请一滴一滴，再陪我想起。 I czas zacząć nowy tydzień, weekend się skończył, całkiem przyjemnie było, zwiedziliśmy naprawdę sporo, bo byliśmy na 2 festiwalach, o których oczywiście dam Wam relacje na YouTubie już niedługo, znaczy już pewnie widzieliście jedną z nich. No i jadę teraz na zajęcia. Trochę jestem spóźniona, bo niestety nie udało mi się wyrobić. Ostatnio dobrze nie śpimy, cała rodzina. Niestety mamy problem nadal z komarami. Nic jak na razie nam za dużo nie pomaga. No niestety ostatnio tak ciężko jest właśnie. I żeby usnąć i w ogóle mam tak słaby sen, tak od 4, 5 zaczyna mi się taki słaby sen, że nawet słyszę jak komary mi hałasują przy uchu i wtedy się budzę od razu. O, będzie teraz mój jechać, więc połączę. Tych malutkich, takie są grzyby w Homeplasie. Tu macie te, które mówiłam ostatnio przy robieniu zupy, to jest onoki. Grzybki, może wezmę też je. Pieczarki. Spójrzcie jaka cena. Ceną przysadzili. Już nie pamiętam kiedy były takie drogie, ale pójdziemy chyba na rynek sprawdzić, czy nie ma tańszych. Jest 1 brokuł, a za 1000 ileś. Nie wygląda źle. Widzicie moje rączki, bo chciałabym Wam bardzo szybko pokazać, co udało mi się kupić, żeby ten film nie trwał zbyt długo, więc zaczynamy. Promocja. 1 w cenie 2. 2 małe kurczaki. Kupiłam w promocji chlebki nan. Ulubiony ketchup Eliasza. Śmietana. Piłam sery, bo były w przecenie. Magnum, Gouda, Prezydent. Kurczak do sałatki. Mięso na bulgogi,
i samgyeopsal do grilla, zmrożonych rzeczy mandu oraz mięso na shabu-shabu. Nie takie drogie winogrona, korejska gruszka, 5 jabłuszek, sałatka z zielonej cebulki, pomidorki do sałatki, opłakowanie obranego czosnku, pietruszka do rosołu, marchewka także przeceniona, brokuł przeceniony, grzybki, kolejne grzybki, kiełki jako side dish, czyli sałata oraz przecenione oksusu, czyli kukurydza. I kupiłam ręczniki papierowe specjalnie do wycierania twarzy. Eliasz także dostał taką zabawkę. Za całość tych zakupów, które widzicie przede mną, zapłaciliśmy 155 370 łonów. Przeliczniki oczywiście dostaniecie u mnie na dole i tak naprawdę byśmy zapłacili około 196 300 łonów, ale mamy kartę HomePlus, która upoważnia nas do sporych zniżek, więc naprawdę dobrze się to opłaca. I tak wygląda nasz rachunek. Myślę, że całkiem fajnie, bo zmieściliśmy się w sumie. Hard to swallow rainbow ice cream, knowing it's just vanilla flavored. You tell me that you'll be here when the summer starts to fade away. Cross my heart, hope to die, but I know that you can't be making any promises. You keep changing up your mind like a spin the bottle, playing hide and seek with all your problems. Wróciłam do domu, byliśmy razem z moimi koleżankami w Nampo, pochodziliśmy tam trochę. One nie lubią second handów, więc nawet nie miałam co Wam pokazać, bo tak chodziliśmy po takich zwykłych sklepach i poszliśmy na kawę. Ja wypiłam raczej herbatkę, bo coś mam ostatnio z gardłem. Znaczy jest bardzo suche powietrze, dlatego tak ciągle tego przez cały czas pokasuję. Muszę coś wykombinować na obiad, bo nawet nie myślałam o tym, co by dzisiaj zjeść. Zostało mi co prawda trochę makaronu z wczoraj, ale to jest za mało dla naszej trójki. Ciągle... I dlatego myślę, że zrobię po prostu naleśniki dzisiaj. Tak, troszkę obiad na szybko co prawda, ale myślę, że już dawno nie mieliśmy, więc może być razem z dżemem, z serem, takim cream cheese tak zwanym. No, więc może pokażę Wam, jakie ciasto mam na naleśniki. Ja bardzo lubię ten przepis, więc zaczynamy. Nasze naleśniki. Zrobiłam jeszcze do tego taką polewę z owoców. W środku jest cream cheese oraz dżem truskawkowy. Taki zwykły obiad. I got that pitter patter. I think your world's gonna shatter. Yeah, when we get down to it matters. You and I. Yeah. Don't sit around, make a move. Don't know what you're trying to prove. Barista, solony karmel, czy tam słony karmel. Połowę, gdzie podgrzeje też to mleko. 'Cause baby, you want everything I want. Don't waste my time playing all these games. I'll come and see you
Jeszcze Wam tego nie mówiłam, ale mojego męża dzisiaj nie ma w domu, więc zrobimy domowe party w domu razem z Eliaszem. Idziemy po żłobku, właśnie po niego idę i skoczymy i kupimy frytki. Może coś jeszcze dokupimy i sobie zrobimy małe party, włączymy jakiś film i razem będziemy oglądać. Z tyłu za mną, może już teraz nie widać, ale mało spotykane w Korei, duży, ogromny pies. Naprawdę chyba sięgał gdzieś tak mi do pasa. Bardzo mało spotykane w Korei. Eliasz już zaczął nasze party. Ja chciałam Wam pokazać, że nakręciłam dla Was filmik ze zmiany garderoby i zaczęłam już układać, wyciągać moje jesienne rzeczy. Potrzebowałam Waszej motywacji, żeby to w końcu zrobić, ponieważ pogoda u nas raczej nie nastawia do tego, żeby nosić ciepłe swetry i płaszcze, dlatego potrzebowałam trochę motywacji, żeby w końcu się za to wziąć, a jako, że chciałam i tak dla Was nagrać taki filmik, to stwierdziłam, że zrobimy i poukładałam, a efekt końcowy pokażę Wam w moim filmie. Kurczak już się robi, pokażę Wam, jak to wygląda razem z frytkami i za chwilę będziemy oglądać razem jakiś film. Karnik i patrzcie, kurczaczek się już robi, frytki się robią. Tylko pokazać, że Eliasz tutaj już ogląda bajkę. Za chwilę będziemy jeść kolację, a ja chciałam się w tym miejscu pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za ten tydzień. Zapraszam do polajkowania filmu, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Bye!